Dzień dobry Państwu. Witajcie w drugiej części naszego warsztatu. To jest to miejsce, którego nigdy wcześniej nie widzieliście, bo zawsze robiło za magazyn, bo tutaj będzie robić się takie te brudniejsze rzeczy, czyli malowanie, spawanie, cięcie. To, czego tam w tym drugim warsztacie za ścianą, naszym głównym miejscu pracy, robić się nie da. A dzisiaj będziemy budować lampę, a właściwie drugą wersję tej lampy, którą pokazywaliśmy 7 lat temu na naszym Facebooku. I wtedy opublikowaliśmy pliki, również pliki SKP wykonane w SketchUpie. No i na tamte czasy one były super. Natomiast technika się zmieniła, zmieniły się programy. Można było zrobić dużo lepsze pliki STL, dużo bardziej funkcjonalne i dużo bardziej zaawansowane. Bo wtedy nie miałem możliwości robienia gwintów, a dzisiaj mam. Tutaj taki gwint jest zastosowany. I to wszystko Wam dzisiaj pokażemy, czyli jak taką lampę sobie samemu zbudować, z czego ją zbudować, a naprawdę materiały są zupełnie trywialne, bo zaczynamy od zwykłej rury kanalizacyjnej, a skończymy z piękną lampą albo kilkoma lampami na ogród. Zaczynajmy! Przede wszystkim musimy przygotować naszą rurę kanalizacyjną. To jest rura 75 mm średnicy, półmetrowa. Ona razem z tym złączem tutaj ma trochę więcej, ale generalnie odtąd dotąd jest pół metra. Trzeba pousuwać wszystkie jakieś naklejki ze sklepu i tym podobne rzeczy. To jest przede wszystkim. I będziemy robić tutaj dwa otwory. Przyda się takie wiertło. 2 dziury do każdej lampy, która jest lampą pierwszą lub pośrednią. Na ostatniej lampie, jeżeli macie w szeregu kilka, tak jak ja, będzie trzeba wywiercić tylko jeden otwór jako końcowy, czyli tylko na wejściu. I tu będziemy wprowadzać kable. W te otwory zamontujemy takie przepusty hermetyczne, żeby nam się tutaj woda nie dostawała. I tędy będziemy przeprowadzać kable przy montażu. Rurę pomalujemy na srebrno. Trzeba ją będzie też przygotować, zmatować, więc najpierw otwory, a potem matowanie i następnie malowanie. Do zestawu z rurą dokupcie również taką zaślepkę. Ona pasuje tutaj w to gniazdo. I to ona tak naprawdę będzie mocowaniem naszej lampy przykręconym do obciążenia. W naszym przypadku to są kostki brukowe, do których przykręcamy za pomocą kołka rozporowego taką zaślepkę, a potem lampę po prostu w to wsuwamy. I teraz bardzo ważna rzecz. Tutaj trzeba zostawić miejsce na to, żeby dało się tą lampę wsunąć. Czyli nie możemy zrobić tego otworu nigdzie tutaj. Trzeba go zrobić tu i tam zainstalować wejście przewodu i z drugiej strony wyjście przewodu. Także mierzymy sobie, żeby to było mniej więcej w tym samym miejscu. Z 1,5 cm. Tutaj jedno oznaczenie i teraz po drugiej stronie naprzeciwko robimy drugie. Dobrze, po odwierceniu tego otworu wstawiamy przepust, nakrętkę wkładamy do środka i nakręcamy. Gumową uszczelkę zostawiamy z tej strony i w ten sposób powstało złącze. Tutaj będziemy zaciskać kabel w środku. Tak działają te przepusty. No to teraz z drugiej strony. No i w ten sposób mamy przygotowany przepust wejściowy i wyjściowy dla całego szeregu lamp. Jeżeli będziecie montować tylko jedną lampę, albo będzie to ostatnia lampa, to wtedy ten przepust jest niepotrzebny. Demontujemy i przygotowujemy rurę do malowania. Rurę matujemy taką gąbką ścierną 180, 200, 220. To takie wstępne matowanie, a za chwilę przejdziemy dalej.
I tak wstępnie wyszlifowaną rurę trzeba potraktować jeszcze taką wełną stalową. To ma dość grubą gramaturę, ale jest wygodne w użyciu. Tych gąbek jest rodzajów różnych, wiele, są cieńsze, grubsze, lepiej się układają, mniej. Ta układa się gorzej, innej nie mam, więc teraz po prostu wygładzę to wełną i dzięki temu doszlifuję do końca, przygotowując podłoże pod malowanie. Jest to o tyle ważny proces, że pozwala przylegać farbie do plastiku i po utwardzeniu, takim ostatecznym po 24 godzinach, z doświadczenia wiemy, że przez 7 lat farba nie odpryskuje. Można tutaj też użyć jakiegoś bardzo drobnoziarnistego papieru ściernego typu 600-700. Czy użyjecie wełny tak jak ja, czy takiego drobnego papieru, efekt będzie taki sam. Chodzi o to, żeby przygotować powierzchnię. Teraz musimy tą powierzchnię odtłuścić i potem nie dotykajcie jej już palcami. Czyli jak będzie umyta, to już nie robimy tak. Odtłuszczamy za pomocą alkoholu albo płynu IPA. Ewentualnie, tak jak my, możemy użyć nail cleanera, czyli zmywacza do paznokci? Nie, to jest odtłuszczacz. A, odtłuszczacz. Tak, jak robisz paznokcie, to musisz odtłuścić płytkę. I tym się odtłuszcza płytkę. No to jest IPA, tylko się ładnie nazywa. IPA, która ładnie się nazywa. Jest i pewnie droższa. jest dużo droższa. 2 razy. Ile? Czymkolwiek będziecie to odtłuszczać, ważne, żeby było na bazie jakiegoś alkoholu. Można to zrobić też denaturatem. To już przygotowaną i odtłuszczoną rurę teraz trzeba ustawić na czymś, na czym będziemy ją malować. I to jest najtrudniejszy etap tej całej budowy lampy, bo w każdej kuchni, panowie, znajdziecie gdzieś u żony pewnie taką podstawkę do tortów, która się obraca. I to najtrudniejsze wasze zadanie to jest pójść i uprowadzić ją z kuchni, tak żeby żona tego nie widziała. Teraz będzie można bezinwazyjnie po prostu tą rurą obracać. Przy malowaniu. Farbę należy wymieszać, najlepiej podgrzać tak do 35 stopni, czyli grzejecie wodę w garnku 35 stopni, wkładacie puszkę, ona wtedy zyskuje zupełnie inną lepkość i dużo lepiej się nakłada. Taki sposób warsztatowy. Ja ją wymieszałem wcześniej, jakbym zaczął to robić teraz, to mikrofon by zwariował, więc sobie odpuścimy. Malujemy. Malujemy z odległości minimum 20 cm, bardzo cienkimi warstwami od góry do dołu. Po nałożeniu pierwszej warstwy zostawcie to na jakieś 15-20 minut. Ta farba wtedy w dotyku jest sucha. Nie jest utwardzona, ale jest sucha i będzie można położyć drugą warstwę. Modele stworzyłem w oprogramowaniu Shaper 3D, które pokazywałem parę tygodni temu na kanale. Możecie sobie znaleźć film, a zresztą link wrzucimy gdzieś w opis. Te modele różnią się od tych, które były stworzone w SketchUpie, są po prostu mniej kanciate. Do tego tamten klosz w starych lampach był stworzony jak jedna bryła i czasami tworząc wydruk, tutaj powstawała nieszczelność, bo był drukowany jako jeden element. Tego błędu tutaj już nie będzie i nie będzie takiego niebezpieczeństwa, że gdzieś tutaj podcieknie nam woda. Stworzyłem taki model, a do tego jeszcze zrobiłem mu tutaj płaszczyznę od buśnika. I to też pomalujemy na srebrno w środku. Nasza rura kanalizacyjna pomalowana na srebrno właśnie wyschła
I cóż, możemy zamontować teraz pierścień pośredniczący. On powinien tutaj wejść na wcisk. Te rury niestety potrafią mieć różne średnice. To się sprowadza do gdzieś 1/10, 1/100 czasami i jeżeli tak się stanie, że nie będziecie mogli pierścienia wsunąć, to metoda jest jedna. Trzeba się posłużyć gratownikiem. I delikatnie przeciągnąć rand. Gotowe. To teraz instalujemy żarówkę. Ja w tak zwanym międzyczasie poza kadrem zainstalowałem jeszcze przepusty z powrotem. Teraz już zakładam klosz i lampa gotowa. Ja będę musiał zbudować jeszcze 3. A ile Wam będzie potrzebne do ogrodu? Nie wiem. Ale pewnie jesteście ciekawi, ile to wszystko będzie kosztować. Więc jeżeli będziecie w stanie zbudować tą lampę samemu, macie do dyspozycji drukarkę 3D, to koszt materiałów to jest 22 zł. W dokumentacji, którą udostępnimy razem z plikami, jest cała lista materiałowa, są podane ceny oraz linki do miejsc, z których my kupowaliśmy poszczególne niedrukowane elementy. Są również podane ceny filamentu, który został wykorzystany, a wykorzystywaliśmy tutaj PLA i PET, także tam są podane wartości dla poszczególnych elementów, ile dany element kosztował. Pliki ściągniecie sobie z printables.com. Cała paczka zawiera pliki STL, zawiera listę materiałową, zawiera schemat podłączenia elektrycznego, do którego wrócimy przy okazji instalacji. Koszt, który Wam podałem, nie zawiera wyłącznika Wi-Fi Sonoff. To jest oddzielna sprawa, bo te lampy można załączać albo zwykłym włącznikiem, albo Sonoffem. Jeden Sonoff za 28 zł wystarczy do tego, żeby podłączyć całą linię lamp i można ich podłączyć kilkanaście na jednym wyłączniku. Link do całej paczki znajdziecie pod filmem, ale tym razem będą to pliki płatne. Bezpłatne będą dla patronów naszego kanału, którzy okazują nam wsparcie od wielu lat, pomagają tworzyć ten kanał, pomagają tworzyć nasze projekty i stoją za nami murem, nieważne co by się działo, za co im bardzo serdecznie dziękuję. Dziękuję również za wszystkie łapki na grupach, na które wrzuciłem ten projekt. Pokazałem stare lampy i możliwość zbudowania nowych i okazało się, że mam setki polubień. Właściwie za chwilę będzie to 1000. Kiedy to nagrywamy, to jest blisko 1000. Bardzo wiele ciepłych, dobrych słów. Więc widać, że takie rzeczy po prostu są Wam potrzebne. To pozostało już tylko podciągnąć łapkę w górę, walnąć w dzwonek, nacisnąć suba i czekać na następne filmy. Do zobaczenia. Cześć. Cześć. Kiedy nagrywałem wczoraj ten film dla Was, który przed chwilą obejrzeliście, to pod postem opublikowanym na grupie DIY Zrób to sam było może 1500 łapek, co już wydawało mi się, że jest bardzo dużo. A jak sprawdzałem przed chwilą, to jest ich tam prawie 4500. Bardzo serdecznie Wam dziękuję za to, że doceniacie naszą pracę, za to, że mówicie w takich dobrych słowach i tak miło. Naprawdę to jest coś, co na co twórca taki jak ja, twórcy tacy jak my, bo przecież garaż to nie jest tylko moje dzieło, czekamy zawsze. Trudno jest to wyrazić słowami, jak bardzo jesteśmy Wam wdzięczni, jak bardzo Wam dziękujemy. Dzisiaj okazało się, że nawet mój post został skopiowany i ktoś go po prostu ukradł, co też jest pewną miarą sukcesu. No, nie oszukujmy się, tak? Jak ktoś się podpina pod Twoje dzieło. No, jest mi niezmiernie miło. Natomiast chciałem Wam jeszcze powiedzieć o paru rzeczach, bo w międzyczasie, jak my nagrywaliśmy wczoraj ten film,
to w międzyczasie przychodziły zapytania, czy można kupić klosze, czy można kupić wydruki i tak dalej, i tak dalej. Ceny, o których ja mówiłem w tym filmie przed chwilą, to są ceny takie za materiał sam, tak? Bez robocizny, bez kosztów prądu i tak dalej, po prostu jakby się to robiło samemu dla siebie. Natomiast takie komercyjne ceny są zupełnie inne. Ale ja już dzisiaj rozmawiałem, widząc co się dzieje, ile lajków przypływa, ile pytań. Ja już rozmawiałem dzisiaj z kilkoma kolegami, którzy mogą pomóc w produkcji tych różnych elementów i do cen wrócimy w drugim odcinku. Bo tak jak powiedziałem wcześniej we filmie, to my pokażemy, jak się je montuje dopiero jak nam trawa wyrośnie, czyli pewnie za tydzień, dwa. No nie możemy ich w tej chwili po prostu do ziemi zamontować, a co za tym idzie, już są kable położone i no, trzeba by było to zdewastować. Dlatego będzie druga część i tam wtedy jeszcze pewnie dodatkowe informacje. O, zbliża się mój lot. Proszę o uwagę. To co? Pasażerów podlatujących rejsem EasyJet numer EC... A nie, to nie mój. Okej, sorry. Takie są warunki, jak się nagrywa na lotnisku. Słuchajcie, po prostu do zobaczenia i w drugim odcinku pogadamy sobie jeszcze o możliwościach druku i różnych innych takich rzeczach.